Jeżeli uwielbiacie niemieckie samochody klasy premium, najlepiej, żeby były używane, jeszcze najlepiej jak są w kombi, a już jeżeli są z dieslem, to jesteście w siódmym niebie, to śmiało możecie wyłączyć ten odcinek i przejść sobie do ciekawszych zadań, bo dzisiejszy bohater naszego odcinka jest zaprzeczeniem przestronności, pakowności i emocji trochę też. Ale za to ma dużo innych zalet. Nie tylko kierowcę, który siedzi za jego kierownicą. Przed Państwem Lexus IS 300H. Ostatni taki. Ostatni, ponieważ samochód z ostatniego rocznika, kiedy był oferowany w Europie, a ma jedynie 30 000 kilometrów przebiegu. Bardzo ładny kolor, bardzo ładna felga, napisane jest F-Sport, z tym, że to nie jest F-Sport, bo to jest F-Sport Edition. Pokombinował sobie Lexus przy IS-ie, wprowadzając takie wersje wyposażenia, które nie do końca były tymi takimi prawdziwymi. Czyli zamiast F-Sporta zrobili F-Sport Edition, wyjęli mu parę takich drogocennych opcji wyposażenia, ale poprawili jego wygląd, wrzucili w większą felgę, ładniejszą skórkę, tego typu rzeczy i tak powstały takie pseudo-wersje, można powiedzieć, wyposażenia, ale miały dobrą cenę. No nie, no parę elementów też, ale miały trochę lepszą cenę. 2000, który rok to jest produkcji? 20? To jest 2020. Last Edition taki, nie? Pierwszy właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 30 000 przebiegów jedynie. 32. Tysiące? O nie, to robi różnicę, przepraszam bardzo. Jeździ głównie kobieta. Co widać po felgach? Tutaj, jak widać, przywaliła w krawężnik, prawdopodobnie celowała w wieża, który szedł wzdłuż krawężnika. Jeża mamy za sobą. Wyjąć to, czy zejdzie powietrze? Nie, chyba wiesz, to tak głęboko się nie biło, co? Ty, bo ja muszę dojechać jeszcze tym samochodem. Ty, naprawdę, to był jeżozwierz. Grucha, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? Dobra, nie wyjmujemy tego, bo cholera wie, co się stanie. Nie, no tak głęboko nie weszły, coś ty, to mały jeżyk. Bo muśnięcie. No dobrze, to miał być konkurent dla BMW serii 3, Mercedesa klasy C czy Audi A4 i wymiary by się zgadzały, bo mieliśmy tutaj 460 cm samochodu, coś w tych okolicach. Na pewno po tym upływie czasu, bo on jest od 2013 roku produkowany, miał parę liftingów, minęło 12 lat od jego wprowadzenia do produkcji i naprawdę wygląda moim zdaniem całkiem nieźle. Wygląda bardzo ładnie i wygląda bardzo świeżo. Mimo swojego upływu czasu. Patrzysz i od razu widzisz, że to Lexus. Duży grill w formie takiej klepsydry tutaj. Lampy, które mają oddzielnie LEDy do jazdy dziennej od tego głównego reflektora. Tutaj jeszcze nie LEDy, tylko chyba ksenony to były, a może już LEDy? Nie, chyba ksenony. Chyba ksenony też mi się tak wydaje. Tak mi wydaje, natomiast no, najważniejsze zawsze było w Lexusach to, co jest tutaj pod maską, bo oczywiście mamy tutaj hybrydę. Starszej generacji, bo starszej, no ale hybrydę. I jest oparta na silniku 2,5 litra, wolno ssącym. Sam ten motor tutaj wolno ssący ma koni... 180. Tak? 1. 181 chyba, dokładnie. Tak. I też dosyć mocny elektryk, ponieważ ten elektryk ma tutaj ponad 100 koni. Łączna moc całego zestawu systemowa, która przechodzi przez skrzynię na tylną oś wyłącznie. Skrzynię ECVT oczywiście to tam 218 koni mechanicznych, więc nie jest to spektakularny wynik, no ale mówiliśmy tutaj przed chwilą o tym, że diesle lubią kupować Polacy niemieckie, no to tam zawsze diesle miałeś od 150 koni do tych 190 koni. 200 max. W tej klasie rzadko kto kupował V6. Więc tak niektórzy mówią, a szkoda, że nie V6. To auto było z V6 oferowane, ale tylko na rynku amerykańskim. W Europie to było 200T po 2015 roku. Potem zmieniono oznaczenie na 300, ale to był ten sam dwulitrowy, doładowany silnik, który miał w okolicach 240 koni mechanicznych. To była jedyna alternatywa dla hybrydy na europejskim rynku, też napęd na tył. W Stanach na przykład była 350, która miała właśnie AWD, miała V6 pod maską, no i to już śmigało, bo to miało chyba 306 koni, jeżeli dobrze pamiętam. Co możesz powiedzieć o tym, co tutaj się knoci? Niewiele ci mogę powiedzieć. Bo się nie znasz. Wiesz co, silnik generalnie jest bardzo mało awaryjny. Jakieś tam sporadyczne usterki występują, jeżeli chodzi o pompę wody. Dostęp do pompy wody. Chodź pan. To jest bardzo dobry, bo pompę wody mamy tu.
Czyli co, kolektory tylko rozpiąć trzeba to wszystko, nie? Myślę, że tutaj, no i tak musimy spuścić płyn chłodzący, jak będziemy ją wymieniać. I to się zdarzają te tutaj przypadki z awarią pompy wody, potrafią się przygrzać troszeczkę motory, ale to są naprawdę bardzo sporadyczne przypadki, które tutaj dotyczą tego silnika. I generalnie silnik bezawaryjny. Wymieniasz olej i jeździsz. O czym jeszcze wspomnę i przypomnę. I wymieniać olej co 15 tysięcy, nie co 20, 30 czy 80, nie? Tylko 15 Więc zalewamy go tutaj wymiana. co 15, znaczy wymieniamy olej co 15, zalewamy go specjalnym olejem 0W20 do hybrydy. Ceny części, jeżeli chodzi o eksploatację silnikową, no to filtrek oleju 50 zł z takiego porządnego zamiennika, kabinówka około 100-120, filtr powietrza, też dostęp przepiękny, spinasz kilka, odpinasz, pyk, pyk, pyk. Masz wymianę filtra, filtr powietrza około 140 zł. No to nie brzmi to drogo. No nie jest drogo. Brzmi to jak totalnie bezawaryjny samochód. Słuchaj, generalnie samochód w eksploatacji też nie jest drogi. Okej, no a jeżeli przyjdzie nam wymieniać inne części eksploatacyjne, czyli na przykład tarcza, klocek hamulcowy, te tarcze nie są spektakularnie duże. Nie, to jest mała tarcza hamulcowa. Teraz tak, klocki naprzód od 250-300 zł w górę, tarcza od 300-350. Mówimy o dobrej jakości zamiennikach, tak? Okay. Tył delikatnie tańszy, no bo wiadomo, mniejsza tarcza i tak dalej. Amortyzator? Problem jest z zawieszeniem bardziej. Jest, widzę, kolumna MacPhersona. Jest kolumna MacPhersona, jest wahacz na górze, jeden trójkątny, jest jeden na dole. No i problem jest taki, że tutaj już zamienników nie znajdziemy. Okej, a ile to kosztuje w Prześledziłem serwisie? sobie stronę wiodącego tam producenta w częściach zamiennych, no i nie mają w ofercie wahaczy. Można, tak no, patrzę na Allegro, no to można sobie jakieś tam używkę kupić, ewentualnie serwis. Górny około 1000 mniej więcej, dolny jakieś 1500, To też 1400. nie są jakieś... Ale wiesz, tutaj też się tego zawieszenia jakoś tak często nie robi, nie? To nie jest jakaś tam wada mocna jak w innych markach niemieckich. Czyli potwierdza się reguła, że ludzie woleli dopłacić do Lexusa, ale potem nie mieć żadnych problemów, jeżeli chodzi o kwestię eksploatacji. To, co ewentualnie dopłacili przy zakupie samochodu, to zwróciło się w naprawach. Tak, bo co 15 tysięcy wymieniasz olej i jeździsz. I generalnie nic się nie dzieje. Szczególnie, że umówmy się, w hybrydzie wymiana tarcz i klocków to też nie jest co 50-70 tysięcy. No nie. Tylko potrafią przejeździć po 200 tysięcy, ponieważ auto hamuje głównie rekuperacyjnie. Tak. Szczególnie, że ten silnik tutaj elektryczny jest dosyć mocny, więc i ta rekuperacja jest dosyć mocna. Napęd na tył. Tutaj chyba nie było szpery w tych standardowych odmianach, nie? Nie, chyba nie. Jeżeli się nie mylę, więc tutaj nie ma czego wymieniać. W skrzyni CVT olej też nie. Też w ekstremalnych warunkach producent mówi, uwaga, w ekstremalnych, czyli kiedy mieszkasz w terenie górzystym. Tak. Co 60 tysięcy. Generalnie Wymiana, tak? nie Czyli trzeba. jak mieszkam w Grodzisku Mazowieckim To nie i musisz. nie mam pod górkę i w życiu generalnie tu i masz samochodem, trochę pod górkę. no tu mam właśnie, podjazd mam, to jest ekstremalne No to- warunki to już no to są, co nie? 60 tysięcy. I na wstecznym jeżdżę, więc co 30 tysięcy jak tutaj parkuję, jak widzisz zresztą, nie? No dobrze. Dalej, o. O, tu tak, po prawej, tak mało intuicyjnie, Tak. nie? A tu Bo jest pierwsze pewnie co nie łapiesz, ma to kamera. łapiesz za lampeczki, nie? A co, on nie ma kamery cofania? Tu widzisz, bo to jest ta Ale wersja jaja. bez kameryzowania. Ma jedynie czujniki parkowania, naprawdę. Bo czy tutaj coś gdzieś się odchyla, otwiera i jest kamera? Nie ma kamery cofania. Nie ma. F-Sport Edition. No dobrze, jesteśmy w bagażniku, czy jeszcze nie jesteśmy w bagażniku. Ja sobie pozwolę wyciągnąć tę osłonę. Słuchajcie, tym samochodem jeździ żona człowieka, który sprzedaje te samochody po 5-6 latach jako nowe. Dlatego mają małe przebiegi bardzo, dlatego wszędzie mają wykładziny. Żeby nie I widać dlatego było mają- zużycia. I mają nawet kolcowane opony, żeby zimą lepiej jeździć. Te przednie szczególnie. Tak. No dobrze. Nie grzeszył nigdy IS pojemnością bagażnika. No i mamy tutaj zaledwie 450 litrów. W dodatku one nie są zbyt układne, jak widać, bo tutaj nam część nadkola wchodzi. Jest to wszystko ładnie oczywiście obite. Tam jeszcze się schodek taki pojawia, żeby delikatnie powiększyć tę pojemność. No tutaj dosłownie pewnie o 1 albo 2 litry. To jeszcze zrobiono taki schodek. Pod podłogą nie mamy żadnego koła zapasowego, mamy tylko zestaw kluczy i takich przegródek, w które nie wiadomo co można wrzucić na płasko, najwyżej kamizelkę taką odblaskową i to wszystko. I płytę CD. I płytę CD, tak, bo wtedy jest na płasko. Tutaj mamy jakieś pasy do mocowania, na przykład trójkąta, bo nigdzie indziej miejsca na trójkąt tutaj nie widzę. Tu co mamy? A, tu mamy resztę gratów, czyli mamy akumulator plus zestaw naprawczy plus lewarek z tej strony, a z drugiej strony nie ma takiego schowka, bo jest po prostu wnęka. I kolejny pas, który akurat wypadł.
Czyli to jest, jak pas wypadł, to się mówi, że to jest wypas. I mocowanie do siateczki też takie nietypowe, bo zazwyczaj jest tam na samym końcu jeden uchwyt montażowy do siatki, drugi tutaj z tyłu, a tutaj na tej przestrzeni jedynie są. No. Już żeś z walizkami przylas? Dawaj. Przylas to wytłumacz, co to jest przylas. Tak ładnie dzisiaj tłumaczysz. Przylas to jest łąka, która jest przy lesie. No właśnie. To jest przylas. To jest przylas. Nie biorę tej drugiej dużej, nie? Chyba. No nie, bierz no. Nie będę brał. Dobra, o tam dwie małe. I tutaj jeszcze miejsce na plecaki i całą resztę. No taki mówię, mało układny, lepiej jest go zagospodarować tymi, materiałowymi torbami zwykłymi. Siatkami, dokładnie, z zakupami. Natomiast naprawdę szeroki jest ten otwór tutaj. Bo zazwyczaj one są zwężone i generalnie łatwo weszła ta Ciężko duża włożyć. nawet walizka, co? I wtedy ciężko włożyć. Gdzie tak jak jest wąski otwór, to jest ciężko włożyć. Tak. Doświadczenia, widzę, życiowe masz. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać i na nią zwrócić uwagę, bo już niemieccy producenci w tamtych czasach te zawiasy chowali, nie? Natomiast tu nie jest schowany i zobacz, przy tej walizce, no delikatnie ją przesuwa, można powiedzieć. Jak ona byłaby tak, no to w niektórych przypadkach, jak na fulla załadujemy bagażnik, to ten zawias może nam przeszkadzać. No to wtedy jedziesz z otwartym bagażnikiem. I masz dodatkowy docisk na tył, a masz Tak, tylny bo masz napęd spoiler. i wszystko dokładnie się zgadza. O Jezu! No nigdy to nie był mistrz przestronności i nad głową faktycznie już brakuje mi nieco miejsca. W ogóle nie mogę o zagłówek oprzeć głowy. Musiałbym usiąść w ten sposób i teraz mam dopiero oparty. No ale siedzę na końcówce tak naprawdę siedziska. Ale jak ty tak się... teraz jeszcze Moment. zjeżdżasz w dół. Okej. No właśnie, maksymalnie obniż. Bo tu Ale ktoś- teraz chyba przesuniesz się do przodu jeszcze, nie? No trochę. Uj, ale teraz masz blisko tymi kolanami, ale No jest ale, spoko. Łukasz, powiedzmy, że mam w miarę wygodnie, myśląc trochę o swoim komforcie. nie jest to przestronny samochód. To jest zdecydowanie bardziej kompakt, jeżeli chodzi o miejsce z tyłu. No bo tak, zobacz, głowa już tak. Musiałbym usiąść w ten sposób, żeby oprzeć sobie głowę ten, Zagłówku. jak to się nazywa? Zagłówek, właśnie, zagłówek. No na stopy włożyłem tam pod twój fotel, ale już nimi nie poruszam. Na kolana, no słyszysz sam, delikatnie szuram, ma dupkę mam daleko, natomiast jest mega wygodna ta kanapa. W sensie ona jest dosyć wysoko i nieźle podpiera mi tutaj uda. Bardzo wygodne ma oparcie, naprawdę fajnie trzyma. Podoba mi się też ta jej faktura, to, że tutaj jest skórka, a tutaj jest materiał. Nie wiem, czy pani, która tym jeździ, ma dzieciaki, które transportuje z tyłu. Jeżeli tak, to zachowało się to w niezłym stanie, choć tak jak mówimy, samochód ma bardzo mało przebiegu. Są nawiewy także- na tył, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, jest podłokietnik i ma bardzo fajnie wysuwane uchwyty na kubki, więc cały jest do dyspozycji, jeżeli chcesz siedzieć i mieć oparty I nic się w łokieć. łokieć nie wbija. Zero żadnego USB. Oparcia składane w proporcji 60-40, to ma 60 to 40%. No i to oznacza, że nie przewieziemy dłuższych przedmiotów, bo nie ma tutaj żadnego rękawa na narty. Więc jak kupimy karnisz czy coś, to trzeba złożyć całe oparcie z jednej albo z drugiej strony. Świetnie dostępne ISOFIXy. Tak lubię, bo po pierwsze łatwo wpiąć fotelik bardzo, po drugie nie jest za zaślepkami, które gdzieś zgubimy, tylko za klapkami najzwyczajniej w świecie na zawiasiku. I to jest bardzo fajne, zresztą zobacz jak ten boczek jest tutaj idealnie wyprofilowany. Z tej strony to widać. Zaskakujące natomiast jest to, że zobaczcie, w drzwiach nie ma żadnego tutaj na dole schoweczka, żadnej kieszeni. To jest jedyna kieszonka tutaj. Możecie wrzucić drobne, ewentualnie zapalniczkę. I to wszystko, bo tutaj nawet na butelkę wody nie ma miejsca, ale jeżeli chodzi o jakość, to stary, dobry, poczciwy Lexus. Zobacz, nie robi to może wrażenia finezją, natomiast, czy detalami, ale to jest mięciutkie, to jest mięciutkie, to jest mięciutkie. Tutaj jaka fajna ta wstawka, zamiast Chłodniutkie. zwykłego, co? A to jest chłodniutkie. Chłodniutkie? No, Ładniutkie Nie? i chłodniutkie? Ładniutkie, A czemu chłodniutkie. chłodnie? A, to jest plastik. To jest plastik. Ja myślę, że to jest amelenowe. Nie, to jest No, plastik, widzisz. ale nawet jak weźmiesz w ten sposób, poruszasz, to nie jest gładki plastik, tylko ma jakąś fajną strukturę. Tutaj ta wstawka taka też srebrna, która też jest plastikiem i to też oczywiście jest plastik, ale ładnie polakierowany. Wygląda to moim zdaniem naprawdę dobrze. Znaczy w ogóle samochód wygląda ładnie i wnętrze też ma ładne.
Ładne, jest to proste, nie ma w tym jakiegoś wielkiego wyrafinowania z tyłu, nie stęka, człowiek nie mówi ach i ochów tutaj, nie słychać, natomiast jest to naprawdę dobrze i porządnie zrobione, czyli tak jak to robiono w Lexusach. Jak na samochód, który konstrukcyjnie ma 13 lat, to powiem Ci, że nawet wnętrze wygląda całkiem w porządku. Owszem, jest też lekko oldschoolowe, taka trochę meblościanka, prostota duża, ale z drugiej strony tak, mega czytelna klimatyzacja, świetnie się wtedy przesuwało, dzisiaj to jest oczywistość, dzisiaj to mamy w ekranach, a tutaj się przesuwało tak paluszkiem, żeby ustawić temperaturę. Można było też normalnie klikać i działa to, jak widać, całkiem sprawnie. Odtwarzacz CD, rozumiesz pan? Tutaj też klawisze takie maluteńkie, no ale są. Oprócz tego wyraźne przyciski do podgrzewania siedzeń, no wszystko takie mega uporządkowane. Mega uporządkowane. W tym miejscu strasznie cup holdery. Tak, bo tak z tyłu, że jak ty jedziesz, to jest ok, ale jak pasażer tutaj usiądzie, to nie ma innego wyboru, tylko jak tutaj są butelki albo kubki, to musi tak trzymać rękę. W dodatku nie ma pasażer podłokietnika. No bo co, no mam sobie tutaj trzymać rękę, no mogę ją ocofnąć i tak jechać. Ale generalnie pasażer nie korzysta tutaj z podłokietnika, bo go po prostu nie ma przez taką konstrukcję tej konsoli centralnej. I łokieć boli. Tak, i łokieć boli. Multimedia niedotykowe. 5 lat temu, to przecież wszyscy mieli już dotykowe. Nie ma CarPlaya, nie ma dotyku w ogóle. Malutki ten ekran, wszystko trzeba było obsługiwać z przyciskami. Tu przyciski audio, menu i kręcić i działało to wolno, więc samochód, który ma 5 lat, a multimedia mają 50 lat. No katastrofa te multimedia tutaj w tym wypadku. No mogli się bardziej postarać. No oczywiście były też, bo nawet sama wielkość tego sugeruje, że były też dostępne trochę lepsze, natomiast nadal niedotykowe. Nie? Trzeba było, bo zobacz, jak daleko byś miał do tego dotyku. Więc wygląda to fajnie, ale niestety jest mega przestarzałe. Mega przestarzałe. Co sprawdzasz? Coś Ci nie pasuje? Zawieszanko sprawdzam, no co ja mam sprawdzić? Ale jest sztywniutkie. No to ma 30 000 przebiegu, to czego my tutaj będziemy się doszukiwać, ale zwróć uwagę, że on jest dosyć sztywny w charakterystyce zawieszenia. Czyli oni postawili tutaj rzeczywiście na to, żeby to prowadzenie było bardziej zbliżone do BMW niż do jakiegokolwiek innego modelu w tym segmencie. Tył napęd, prowadzenie, układ kierowniczy też dosyć dużym oporem pracuje, no i zawias, który wybiera, ale nie przepływamy nad tymi nierównościami, jak czasami w tych samochodach, tylko on jest jednak bardzo tutaj usztywniony. Weź mi go tutaj na... Ale co ci jest? To niczego nie zmienia. No ten... Nie, zegar mi zmieni. A, czyli co chcesz? Jaki? Sport. Bo chcesz mieć obrotomierz, tak? No ale wtedy więcej zużyjemy paliwa, Piotrek, no nie można. To miał być ekonomicznie. Nie, no to ja Ci zrobię eko, no. To jest Lexus hybrydowy. No to jest hybryda starszej generacji. No weź mu troszkę przyspiesz. No i od razu się zaczyna to, nie? Niemniej musisz przyznać, że... Nie lubię tej skrzyni. No ja wiem, że Ty nie lubisz, ale to jest, to można też nie lubić tego, że na przykład nie ma się lewej ręki, ale się z czasem przyzwyczajasz i zaczynasz wszystko robić prawą. Poza tym z tymi skrzyniami jest tak, że rzeczywiście w nowszych hybrydach masz mocniejsze silniki elektryczne, inne przekładnie hybrydowe, w związku z czym one częściej korzystają z elektryki, mają większy moment z tej elektryki, więc tam ten silnik spalinowy załącza się rzadziej, a jak się załączy już, to ma niższe obroty. Więc wrażenia z jazdy tymi nowszymi hybrydami, piątej generacji chyba już, są zdecydowanie lepsze. Tutaj mamy chyba trzecią generację. To jest trzecia generacja. Trzecią generację, jeżeli nie tam 3,5 może. Natomiast to jeszcze nie było tak dopracowane. Ale też musisz przyznać, że jeżeli chodzi o płynność działania całego układu, to nie można tutaj złego słowa o tym powiedzieć. Nie, no nie ma jakiejś żadnej zwłoki ani tak dalej. Dokładnie. Tutaj bardzo tu możesz narzekać nie? na to, że jak dynamicznie przyspieszasz, to słyszysz wysokie obroty silnika. I tego właśnie nie lubię. Jakby nie słyszysz tej zmiany biegu i tak dalej. Nie, przepraszam. Możemy usłyszeć zmianę biegu. Tak? Bo on ma tak... jak Zaraz to się nazywało? ASC? To się nazywa? ASC. Tak, Acoustic Sound... Control? Control. Tak. Głośność możemy ustawić, bo to nie jest... To na fulla bierz, jest na full. Także zobaczymy jak to... On imituje, ale tylko dźwiękowo zmianę przełożeń. Więc silnik i tak słyszysz spod maski, a oprócz tego słyszysz zmianę przełożeń. To jest fajne. Włącz mu to. Nie, poczekaj. Bez na razie. Nie, właśnie od razu z. Dobrze, tylko jest. But.
Lexus! Taki pomysł mieliście. pierniczę. Nie wiem, co wy tam bierzecie, ale to było dobre. Ale bajer. Nie, wiesz co, pozwoli, że ja to jednak wyłączę. Wyłącz. Bo W ogóle to jest- ja wejdę w trypeko, bo zużycie paliwa mamy 10 litrów. Stary, no to nie przystoi. No nie, no, Hybryda. to trochę mniej pali, nie? Ale ja bardzo lubiłem ten samochód i nadal go lubię. Uważam, że odróżnia się od całej trójki niemieckiej. Nie jest dieslem, nie ma klasycznego automatu, nie ma wersji kombi, nie jest zbyt przestronny, ale jest inny. Tak, to prawda. Wygląda naprawdę z zewnątrz całkiem fajnie, w środku naprawdę nie tyle, że jest klaustrofobiczny, co ja bym powiedział, że fajnie otacza kierowcę i pasażera. Ja lubię takie samochody. jest przyjemny. I tu mam naprawdę dużo miejsca. Tu teraz jak wsiadłem, silny siedzi za mną, nie narzeka podobno na kolana. No, teraz wbija w fotel, okej. Ale ja się tutaj rozsadziłem się jak król. I wygodny ma bardzo Wygodnie. fotel. Nie ma regulowanych boczków, a one tak przyjemnie tutaj Bardzo. przyjemnie przytrzymują ciało na zakrętach. Miękki jest, ciekaw jestem jak tylko w dłuższej podróży. No i tutaj w tym fotelu zdecydowanie brakuje regulacji odcinka lędźwiowego. Mógłby mieć, ale fotele faktycznie są wygodne. I to, co wcześniej wspomniałeś, fajne jest to, że jest tu mieszane, tutaj jest materiał w środku, a boczki są ze skóry, nie? Tak. Myślę, że w lato się nie będzie tak mocno nagrzewało, a i w zimę też będzie przyjemnie. Lato. Które nas w tym roku nie rozpieszcza. Zwariowało, oszalało. To ja się pobawię menu. O, patrz, stoją. O kurna ty, co ty tak grzejesz? Patrz, stoją i nawet nie hamujesz, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale uratowała nam pani zdjęcia, Tak, no. bo się nic Takie, nie... no takie nudne to auto, że ma już nic sprawy. się nie działo. Do usług. Dzień dobry, młodszy. Dzień 75 mamy, No troszkę tak za szybko. przypuszczałem. Jaki tylko dokument? trochę. Zagadaliśmy się Jakiś troszeczkę. dokument od pana Tak. Tuzena? Panie Piotrze, taryfikator przewiduje mandat 400 zł, 7 punktów karnych. Ja taki nakładam, oczywiście przysługuje prawo odmowy przyjęcia. Nic mniej. Ej, A pouczenie? Zawsze Są działania prędkość. wiem o tym, ale zawsze ma Super, pani czyli- prawo mnie pouczyć. ja jeszcze kazałbym mu dmuchnąć, wie pani? A ja bym chętnie przyjął pouczenie. A ja chętnie Może. wypisałem panu No mandat, trudno, bo jedzie pan no. troszkę za szybko. Jeszcze pan wiedział o działaniach prędkość. Lexusem Znaczy, jest no, 300. radiu Przekroczyć Tak, prędkość. tak, Boże, Także wiemy, że kochany, dużo ale patroli. wstyd. To jest dopiero Przyjmuje pan wstyd. taki No mandat? nie ma wyjścia, no jeżeli się nie da nic inaczej, to Piotrek, dobrze. jaki ja wstyd na dzielni będę miał przez No i- ciebie. Lexusem Słuchajcie, IS przekroczyć nic się w odcinku prędkość. nie działo, także teraz się zadzieje. No słuchajcie, prawda jest taka, że to spotkanie uratowało nam odcinek. Wreszcie coś się działo. Jakieś były emocje, bo kurde, ja już trochę przysypiałem, nie? Tu jest ten napęd, daj mu teraz tutaj na tym mokrym. Ale co mam oddać? Ty Chodzi. mordą wychodzi? Mordą wychodzi. Nie. No nie czułeś? Naprawdę? Nie czułem. Właśnie czułem się jakby mu tyłeczek z nim. Nie, mordka mu wyszła. Ale jest bardzo dobrze wyciszony. Bo powiem Ci, że tak pada, mokra jest nawierzchnia, betonowa w dodatku, a on ma w okolicach 68 dB. To bardzo mało. To powiem Ci, Panamera, Porsche Panamera tutaj ma 70-71 dB. Jak nie leje. Jak nie leje. No, a tutaj przecież też te krople deszczu mają wpływ na odczyt. I rzeczywiście słychać, że jest naprawdę fajnie wyciszony. Dlatego ja tej prędkości tak nie czułem. Nie słyszałem tego dźwięku silnika, wiesz, że ja tak szybko No, jadę. na elektryce jechałeś, może to Tak. Cię tłumaczyło, trzeba było powiedzieć, przecież elektryki mogą więcej, mogą jeździć buspasami, to i powinny mieć ograniczenia prędkości. Prawda? Inne. Ale jest, powiem Ci, komfortowym samochodem w taką dłuższą trasę. I ze względu na to, że jest z nim rzeczywiście cicho i ten zawias taki pewnie się prowadzi, tylko co tam, słyszę jakieś krople deszczu tak dziwnie? Może silny usnął, silna Gdzieś mu się kapie. obijają? Tak, tak jakby krople deszczu o nadkole się tam obijały, wiesz, to słychać jest tam akurat wyraźnie. Nie przejmuj się, zrobimy zrzutę, może nie na punkty, ale mandat dzielimy solidarnie, 200 silny i po 100 ja i ty. Po połowie, my 200 i silny Po 200. połowie. 5 i 6? Mówiłem, że połowę. Naprawdę? Mówiłem? Ty, to Mówiłem? zajebisty wynik jest No mówiłem, że on będzie z połowę tego palił odcinka.
To petarda, powiem Ci. Natomiast one bardzo są wrażliwe potem na wzrost prędkości. To nie jest tak, że przy 140 on będzie o pół litra palił, tylko od razu Nie, tam o 2 2 litry litry więcej więcej będą. Od będzie razu palił. o 2 litry. Hybrydy z tego okresu są ekonomiczne do tych 120 na godzinę, powiedzmy 130, ale potem jak chcesz ją dynamicznie jechać, no to tam już zaczyna zasysać ładnie, zaczynają zasysać ładnie te Robi się wtryskiwacze. Niemniej taki wynik przy 120 naprawdę bardzo dobry. No taki wynik mieliśmy podobny w Skodzie Octavii. Tak? 1.5 1.5 TSI Tak. na 2 cylindrach. Tylko 150 koni ona miała, Tak. tutaj jednak masz te 218, no i trochę inna klasa samochodu, tam 1.5, tutaj 2.5 silnik, Tak. tylko wspomagany elektryką. Niemniej naprawdę dobry wynik. Myślałem, że będzie więcej, myślałem, że będzie z 6,5 litra, szczerze mówiąc. A ten dźwięk przyspieszenia, a włącz teraz właśnie, i tak musimy tak włączyć. Tryb sportowy włączyłeś? Tak. Zostałeś, rozumiem, przy... Tak, wyłączyłem trakcję. Tak. Ale ona się za chwilę i tak włączy. Poza tym na mokrym wyłączona? Odważnie. Jadę? Jedź! O. O kurde, już. No powiem Ci, wrażenia odsłuchowe są takie, jakbyśmy zrobili w 3 sekundy to 100 na godzinę. Niestety twarde dane tego nie potwierdzają, mój drogi. Dycha? 9,55. No. To było Proszę, blisko. proszę. 9,55. Ale za to zobacz to. No, średnica zawracania super. No bo masz przednią oś nieskażoną napędem, nie? Więc te koła Ładnie zawrócił. wychył mają znacznie lepszy. Dobra, jeszcze zróbmy, żeby nie było. I zrobimy teraz tak. Gotowy? Jest. I teraz patrzcie. O. Jakby ktoś bąka puszczał. Ale już, stój! Zabudowany mój! Oj. Dobra, już zobacz, widzisz 50. No powiem Ci, przynajmniej każdy pomiar wychodzi tak samo. 9,55, teraz 9,59. Problem tego auta jest taki, że to może być emocjonujące auto. Zobacz, jakiego zrobili RCF-a na bazie tego samochodu. Czyli normalna V8 5-litrowa wolnossąca. Nawet gdybyśmy to auto mieli w Europie dostępne w wersji 350, czyli 6 cylindrów, 306 koni, napęd na 4 koła, petarda, samochód do zabawy. Nie? Zgadza się. Natomiast to jest samochód dla ludzi o spokojnym usposobieniu. I dla ludzi, którzy nie znoszą jeździć do serwisu. Dla ludzi, którzy lubią po prostu auto użytkować, a nie płacić za się z jego nim naprawy, męczyć w męczyć się serwisie. z nimi i w ogóle. Ja doceniam to auto za jakość wykonania, jakość materiałów, to, że wygląda z zewnątrz naprawdę nadal świeżo, że w środku, wiadomo, poza multimediami, które są totalnie oldschoolowe, po prostu stare, bezużyteczne tak naprawdę. Poza tym, że to gra, to nie robi niczego. Pierwsze, co bym zrobił, to postarał się o jakąś aktualizację Apple CarPlaya, wywalił ten akren, no nie wiem, coś bym zrobił, żeby je unowocześnić. Teraz są różne metody, różne opcje, żeby coś takiego wykonać na rynku. Natomiast naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tego wszystkiego, weź BMK trójkę z tamtego okresu. Przecież to jest nie. kurwa plastik fantastik, no. No nie. Plastik No to fantastyk. zdecydowanie wolę ten samochód. No właśnie. I dokładnie o tym mówię. Po nim nie widać śladów zużycia, a najlepsze jest to, że właściciel, który go 5 lat temu kupił, nie pamiętam, za 140-150 tysięcy złotych, coś takiego, Plus minus. to dzisiaj stracił na nim 10%. Oczywiście w tym czasie zdecydowanie zmieniła się wartość samego pieniądza, natomiast no, utrata wartości, jak tak na to spojrzymy, to jest naprawdę znikoma i te Lexusy po prostu trzymają cenę. Fajne są niektóre rozwiązania i bardzo mi się podobają, jak te zegary właśnie w tym okrągłym zwierciadełku, takie fajne. Więc jak ktoś nie ma sportowych aspiracji, nie będzie cisnął tego samochodu, to on mu się odwdzięczy naprawdę sporym komfortem, fajną jakością prowadzenia, niskim zużyciem paliwa, absolutną bezawaryjnością w zasadzie. I takie auta niskimi, kupują kosztami eksploatacji. także. I takie auta kupują dokładnie tacy ludzie, przynajmniej w wersji 300H. I to jest moja opinia. Ja biorę. Nie wiem co, Leki na nie uspokojenie. wiem za ile, ale chyba właśnie, wiesz, ty musisz przede wszystkim
poskromić swoją żądzę prędkości, Piotrek. Naprawdę. Nad tym musisz zapanować, wiesz? Nad tym musisz Mamy zapanować. dzisiaj tego dowód. No, dokładnie. Właśnie o tym mówię. Dziękujemy Wam bardzo.